No i oczywiście ktoś musi teraz, nie wiem, trzepać dywany. Cześć, witajcie! Dzisiaj niczym hiszpańska inkwizycja przychodzę do Was z tematem, którego pewnie nikt się nie spodziewał. Mianowicie będzie to pielęgnacja cery nastoletniej, normalnej i skłonnej do niedoskonałości. I choć wiem, że statystycznie większość moich widzów te lata już ma za sobą, podobnie jak ja, tak wiem, że macie zarówno w domu, jak i w swoim otoczeniu nastolatków, czy po prostu jesteście może nastolatkami, którzy szukają skutecznych poleceń, całej rutyny pielęgnacyjnej, przedstawionej także w sposób graficzny, jak to mam w zwyczaju, tak żebyście wiedzieli co, z czym, dlaczego, w jakiej kolejności i na co warto zwrócić uwagę. A do tego jeszcze oczywiście będą to polecenia z Rossmana jako tej najpowszechniejszej i najlepiej dostępnej drogerii, więc jeżeli ten filmik będzie pomocny, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału i już zaczynamy. Skóra w okresie dojrzewania przejawia większą aktywność gruczołów fojowych i to jest całkowicie normalne. To jest związane z okresem dojrzewania, z hormonami, więc to jest całkowicie normalne. Natomiast jeżeli dodamy do tego zbyt agresywne oczyszczanie skóry, złuszczanie jej często peelingami chemicznymi, no bo przecież się przytłuszcza, no to trzeba zabrać ten łój, a przy tym jeszcze nieodpowiednie nawilżanie, no bo po co nawilżać, skoro i tak sama się przytłuszcza, to mamy tutaj przepis na zaburzoną barierę hydrolipidową i co za tym idzie na częste niedoskonałości. Mało tego, jeżeli na przykład z drugiej strony nieodpowiednio oczyszczamy tą skórę, czyli na przykład używamy tylko jakichś chusteczek do demakijażu, czy płynu micelarnego, którego nie zmywamy i przy tym jeszcze używamy wacika, którym trzemy twarz i przy jakichś tam zmianach po prostu roznosimy to po całej twarzy, czy na przykład śpimy w makijażu, nie zmieniamy zbyt często poszewki, używamy brudnych pędzli, dotykamy twarzy brudnymi rękoma, czy używamy tego samego ręcznika do ciała i twarzy i to nie zmieniamy go zbyt regularnie, to jest idealny przepis na to, żeby z tego normalnego procesu większej aktywności gruczołów fojowych doprowadzić do wyprysków, do niedoskonałości, a ostatecznie do zmian trądzikowych, które należy leczyć dermatologicznie. Więc w miarę możliwości należałoby wyeliminować wcześniej wymienione czynniki i skupić się na prostej, ale skutecznej pielęgnacji. Podstawą pielęgnacji cery nastoletniej jest skuteczne, ale delikatne jej oczyszczanie. Jeżeli mówimy o pielęgnacji porannej, pamiętajcie, że woda nie oczyszcza skóry, nie rozpuści tego tłuszczu, nie pozbędzie się go, a do tego jeszcze dodajmy pozostałości po wieczornej pielęgnacji, bakterie, drobnoustroje, które w ciągu nocy się do nas przyczepiły, jakaś tam sierść i tym podobne. To wszystko należałoby ściągnąć ze skóry, ale bardzo delikatnie, bo nie mamy tutaj SPF-u czy makijażu, który należałoby jakoś tam super rozpuszczać, tylko wystarczy coś bardzo delikatnego i do porannej pielęgnacji świetnie sprawdzą się pianki, już mój wieloletni ulubieniec, ziaja do cery wrażliwej, czy ostatnie odkrycie, które też bardzo dobrze radzi sobie z SPF-ami, mimo że jest bardzo delikatne, emulsja myjąca z marki Mia. Tutaj w składzie mamy prebiotyki, które dbają o mikrobiom skóry, a jeżeli lubicie formy żelowe, to też świetną propozycją jest żel z marki Biotani, który ma aż 20% aloesu, który świetnie działa przeciwbakteryjnie, także nawilżająco, kojąco. Do tego jeszcze mamy prebiotyki, które również dbają o mikrobiom skóry, więc delikatna, ale skuteczna opcja do mycia twarzy. Także 3 różne konsystencje produktów myjących, które potem też oczywiście mogą być użyte w pielęgnacji wieczornej, bo jeżeli mówimy o oczyszczaniu wieczornym, to bez względu na to, czy stosujecie SPF, czy używacie makijażu, warto jest jednak umyć tą buzię dwukrotnie i to mogą być te same produkty co rano, natomiast ja oczywiście jestem zwolenniczką dwuetapowego oczyszczania twarzy. Pierwszy etap to coś na bazie oleju, co właśnie tak fajnie rozpuści wszelkie zanieczyszczenia, ale jeżeli wolicie wodę micelarną, oczywiście może być woda micelarna, tylko postarajcie się waciku używać tylko i wyłącznie do oczu, jeżeli macie makijaż oczu, a pozostałą twarz umyjcie zwyczajnie tą wodą micelarną. Ostatnio Wam pokazywałam w shorts, że ja po prostu polewam twarz tą wodą micelarną, ona tak super wszystko rozpuszcza, zarówno makijaż, SPF i też zanieczyszczenia, a jeżeli nie wyobraźcie sobie polewać twarzy wodą micelarną, to zawsze możecie ją przelać do opakowania z pompeczką i po prostu używać w formie pianki do mycia twarzy. To jest pierwszy etap oczyszczania, który zmywa taką wierzchnią warstwę wszystkich tych zanieczyszczeń i tego, co macie na twarzy, a potem przechodzimy do drugiego etapu i to mogą być
te same produkty z rana, a więc czy to pianka, czy żel, czy emulsja do mycia twarzy. Jeżeli macie skłonność do niedoskonałości, czy jakieś niedoskonałości, to fajnym rozwiązaniem jest stosowanie raz na jakiś czas i oczywiście częstotliwość zależy od Was. Natomiast w moim odczuciu raz na jakiś czas warto by było użyć zamiast tego drugiego etapu oczyszczania z tych podanych propozycji, użyć czegoś mocniejszego. I nie mam na myśli tutaj peelingów, bo one wcale nie są nieodzowne, zwłaszcza jeżeli macie dobrze skomponowaną pielęgnację. Natomiast możecie użyć mocniejszego produktu oczyszczającego na bazie kwasów na przykład. I taką opcję ma Eveline Perfect Skin Acne. To jest seria dedykowana cerom trądzikowym. Tutaj mamy delikatne, ale skuteczne kwasy, które będą zarówno zapobiegały powstawaniu niedoskonałości, normalizowały wydzielanie sebum, oczyszczały pory, też zmniejszały zaskórniki i tego typu produkt, jeżeli już to jest drugi etap mycia, zostawiłabym na chwilę na twarzy, tak żeby właśnie te składniki aktywne zawarte w tym produkcie mogły zadziałać. Także powiedzmy, że minuta i normalnie zmywamy. I to już jest coś pokroju takiego lekkiego peelingu. No i tak jak mówię, częstotliwość stosowania tego typu produktu zależy od Was, od Waszej cery, natomiast też bym nie przesadzała, bo lepiej jest coś robić systematycznie, ale delikatniej, aniżeli rzucać się od razu na jakieś tam duże stężenia i mocne działanie. Po zmyciu jakichkolwiek produktów z twarzy buzię osuszamy, nie zostawiamy jej do wyschnięcia, dlatego że ona wtedy może się wysuszyć na wiór, tak mówiąc kolokwialnie. Osuszamy najlepiej tymi jednorazowymi ręczniczkami dla zachowania jak największej higieny. Następnie czas na tonik. I choć normalnie, jeżeli chodzi o toniki, to ja sama używam bądź nie używam i o tym wszystkim Wam mówiłam w osobnym shorts, to w tym przypadku umyślnie nie pomijam tego kroku, dlatego że normalizacja i przywrócenie prawidłowego mikrobiomu skóry jest tutaj kluczowe. Świetną propozycją, bardzo neutralną z jednej strony, ale już zawczasu normalizującą pracę gruczołów łujowych, a do tego jeszcze działającą antyoksydacyjnie i nawilżającą i w bardzo fajnej konsystencji, która może posłużyć też jako toniko esencja serum, będzie tonik z marki Face Boom, seria Sebum. W składzie mamy nawilżającą, łagodzącą betainę, antyoksydanty, które też będą miały działanie normalizujące jak niacinamid, kombucha czy ekstrakt zielonej herbaty, prebiotyki, humektanty, naprawdę świetny skład, a przez swoją żelową konsystencję to będzie mega wydajny produkt i tak jak mówiłam, może też posłużyć już jako taki aktywny krok nawilżająco-antyoksydacyjny pod krem. Jeśli natomiast wolicie konsystencję wodną, to świetna propozycja jest z marki Soraya, seria kombucha. Możecie ten tonik przelać sobie do buteleczki z atomizerem, czy włożyć tam osobno atomizer i spryskiwać tym tonikiem twarz. Zawsze czy wklepujemy tonik, czy osuszamy go nawet papierowym ręczniczkiem. Nigdy nie zostawiajcie tego typu produktów do samodzielnego wyschnięcia. No i też propozycja dla cer bardziej problematycznych, bo mamy tutaj już delikatne nadal kwasy, ale jednak kwasy. Jest to nowość z marki Under 20. Mgiełka prebiotyczna. Mamy tutaj poza delikatnymi kwasami prebiotyki, też składniki nawilżające. To jest naprawdę w moim odczuciu bardzo ciekawa propozycja. Nie tylko dla cer skłonnych do niedoskonałości, ale w tym przypadku naprawdę będzie świetnie normalizowała i już przygotowywała skórę do kolejnych kroków pielęgnacji. W wersji podstawowej na to idzie od razu krem, w rozszerzonej jeszcze można zaaplikować na to serum, ale do tego zaraz. Jeżeli chodzi o kremy, to mam sporo propozycji, większość z nich jednak będzie miała bardziej matowe wykończenie, dlatego że domyślam się, że też większość nastolatków oczekuje takiego wykończenia po kosmetykach, ale nie znaczy to, że one nie będą odpowiednio nawilżały. Na początek nowość od Under 20, krem do twarzy matujący prebiotyczny. W składzie sporo emolientów, niacinamid, prebiotyki, ekstrakty roślinne, wyważone nawilżenie i normalizacja. Z innych propozycji Soraya Chlorophyll, krem do twarzy nawilżający, balansujący. Tutaj sytuacja jest podobna, z tym, że nie będzie miał na pewno aż takiego matowego wykończenia jak jego poprzednik. Przy cerach bardziej skłonnych do niedoskonałości proponowałabym Selfie Project, krem ceramidowy z cynkiem i dbałością o barierę hydrolipidową. Jeśli potrzebujecie mocniejszego nawilżenia, na przykład na noc, to proponuję Ziaja Naturalnie Pielęgnujemy lub Visplantis Gift of Nature, krem do twarzy prebiotyczny, cera mieszana. A jeżeli rano wolicie 2 w 1, czyli aby Wasz krem na dzień zawiera już w sobie ochronę SPF, bo tak w sumie jest najprościej,
to proponuję Wam nowość z marki Eveline SPF 50, tą wersję z aloesem i niacinamidem. Ona jednak będzie zostawiała delikatny glow na skórze, więc jeśli nie lubicie czegoś takiego, to proponuję też nowość marki AA, seria Lab, która ma co prawda SPF 30, ale to jest nieznaczna różnica, jeżeli chodzi o przepuszczalność promieniowania, a daje piękne ujednolicenie kolorytu, no i właśnie taki bardziej satynowy efekt. No i zresztą całą serię śmiało mogę polecić też nastolatkom. Ona będzie świetnie nawilżała, koiła, regenerowała skórę. W wersji rozszerzonej po toniku możecie dorzucić serum. Rano przyda się lżejsze, antyoksydacyjne i normalizujące. Moim typem jest taupa 3 enzymy z przeciwzaskórnikową formą witaminy C, kurkumą i wygładzającym enzymem karatoliną. Na noc coś bardziej odżywczego. I tutaj mam propozycję z marki Ziaja Naturalnie Nawilżamy, aktywne serum do twarzy, które określiłabym jako nawilżająco, normalizująco, antyoksydacyjne. W składzie niacynamid, witamina C w formie SAP, witamina E, humektanty, proteiny ryżu. Cery bardziej problematyczne z rozszerzonymi porami czy ze skórnikami mogłyby sięgnąć po Soraya Chlorofil, krople do twarzy normalizujące. Zaraz to wszystko Wam pokażę na schematach, ale pamiętajcie, że każdą nowość, czy to żel, czy serum, tonik, krem, cokolwiek wprowadzamy osobno i powoli. I sprawdzamy reakcję naszej skóry. Nigdy nie zmieniamy całej pielęgnacji na raz, dlatego że to może po prostu się źle skończyć. Nasza skóra może zareagować obronnie. A teraz czas na schematy, ja już się będę z Wami żegnała. Przypomnę tylko o zostawieniu kciuka do góry, subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! Oraz bonus, jeżeli dotarliście do tego momentu i jeszcze nie daliście kciuka do góry, to jest na to idealny moment, także zachęcam do subskrypcji. Wiem, że będziecie pytać o peelingi, stąd też plansza z peelingami. Nie drobinkowymi czy mechanicznymi, bo tych się wystrzegajcie, a kwasowymi, zmywalnymi i nie, oraz enzymatyczne. Do wyboru do koloru pamiętajcie tylko, aby zachować w ich stosowaniu umiar, optymalnie to 2 razy w tygodniu, ale częstotliwość dobierajcie pod potrzeby cery. I bardzo ważne, dbajcie o nawilżenie skóry po ich zastosowaniu. Ze zmywalnych kwasowych krople Soraya Chlorofil w składzie kwas glikolowy, migdałowy, aloes. Liren Peeling 15%, w moim odczuciu tańszy zamiennik Basic Lab. I choć w Rossmanie już nie jest dostępny, to przez internet nawet na Allegro można go zamówić po taniości. Fajną nowość, którą kupiłam i testuję, ma taupa Oh My Glow, nowoczesne kwasy i składniki nawilżające. Ze zmywalnych enzymatycznych klasycznie taupa 3 enzymy, a z niezmywalnych, a więc tych, które zostawiamy na twarzy i traktujemy jak serum, krem, Eveline Perfect Skin Acne 5% kuracja na noc, na nią nakładamy po 5 minutach normalnie krem. Oraz krem złuszczający Under 20 z kwasami i prebiotykami, tutaj pod spód używamy tylko toniku.